Siemanko, środowy, już nie taki poranku. Siemanko widzowie, witam na Śląsku, Świętochłowice. Jasną Świętochłowice. Jak widać, pogoda dziś jest doskonała. Doskonała, aby się spakować, rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Tak wygląda trasa na dziś, do przejechania 4,5 godziny. Tam, gdzie teraz pojedziemy, jeszcze nigdy nie byłem. To jest taki najbardziej wysunięty na południe punkt w całym naszym kraju. Tu, ten taki cypel. Spróbujemy się tam dostać w tym odcinku. Zjedź w prawo. Dzień kolejny, my już w Bieszczadach, dobrze wyspani w jednym z nadsolińskich apartamentów. Właśnie Solina leży w sercu Bieszczad. Spodobało mi się tu w tych Bieszczadach. Rzeczywiście jest tu bardzo mało ludzi. Widoki coraz ładniejsze. Wczoraj już przyjechałem, ale nie nagrywałem nic, bo było ciemno. Schroniłem się tylko jak mięczak w moim wygodnym apartamencie. Wyspałem się tam doskonale. No i rano zostałem przywitany pięknym wschodem słońca nad Soliną. Tam właśnie był mój apartament, nad wodą o nazwie Solina. Solina leży w sercu Bieszczad. To się nazywa kawiarnia na wysokim poziomie. 50 metrów, ciasteczko, kawusia, w bluzie Spirala Black. Szybko się sprzedała ta bluza, ale nie martwcie się. Powróciła na sklep. Jest nowy rzut tych ubrań. Koniec tej reklamy. Wracamy. No i my się już teraz oddalamy od tego serca Bieszczad. Kierujemy się na południe. Przed nami do przejechania jeszcze 40 minut. Ogólnie tu w Bieszczadach pogoda jest bardzo kapryśna. Wyjechałem z apartamentu jakieś pół godziny temu i od tego czasu nie mijał mnie ani jeden samochód. Krzywe. Chwila przerwy na zakup jakichś 2 batoników, bo nie zrobiłem kanapek. No i na yerba taragui. Taragui też dotyczy świątecznej wyprzedaży. Ostatnio byłem w miejscu, w którym rośnie dokładnie ta odmiana, czyli na plantacjach Las Marias w Argentynie. Jest, perfekt. Ta yerba od tamtego czasu smakuje mi jeszcze bardziej. Zakaz wjazdu nie dotyczy pojazdów uprawnionych i mieszkańców. Jesteśmy w Wołosate i tu się kończy droga samochodowa. Tam już dalej nie można pojechać. Tu zaczyna się też szlak. Tam wcześniej widziałem jakiś parking. Zostawimy tam samochód. To jest Polska, a my teraz jesteśmy w tym miejscu Polski. Widzicie, tu jest taki cypel. To jest najbardziej wysunięty na południe punkt w Polsce. Asfalt sięga tylko dotąd. Wołosate. No chyba, że tu też jest jakiś asfalt i o tym nie wiem, ale no mi udało się samochodem dojechać tylko tutaj. Plan na odcinek jest taki, żeby wejść na Tarnicę. Ale nie ma tu internetu, więc nie zobaczycie zdjęć Tarnicy. Chyba, że te zdjęcia, które sami zrobimy, ale nie wiem jak będzie z widocznością, bo jest mgliście. Według przewodników wejście na Tarnicę z tego parkingu zajmuje około 2 godzin.
czyli tam i z powrotem 4 godziny. Wyruszamy od razu. Dobry? No to kartą. Super, dziękuję. Do widzenia. Wejście do parku 34 zł. Zapłacone. To wchodzimy. Yerba mate Wołosate. Wołosate to jest miejsce, w którym zaczyna się i kończy główny szlak beskidzki. My dziś całego głównego szlaku beskidzkiego nie zrobimy. Tam dalej już samochodem wjeżdżać nie wolno. I to jest takie miejsce, gdzie najgłębiej można się zapuścić samochodem. No i tu się zaczyna niebieski szlak, który prowadzi na Tarnicę, czyli na najwyższą górę w Bieszczadach, w polskich Bieszczadach, po polskiej stronie, bo Bieszczady są też po ukraińskiej stronie i tam jest najwyższy szczyt w ogóle w całych Bieszczadach. To znajduje się właśnie po ukraińskiej stronie. Jest on wyższy od naszego o niespełna 50 metrów. Tarnica, 2 godziny 15 minut. Zobaczymy, ile czasu nam to zajmie. 10 minut temu odpaliłem stoper przy samochodzie. No zobaczymy, czy wejdziemy poniżej 2 godzin i czy w ogóle wejdziemy, bo są tu takie różne zagrożenia, śliskie szlaki. Osie. Jesteśmy na początku szlaku i już nie wiem, gdzie iść. Czy w lewo, czy w prawo. I zaczęło coś padać. Jakiś taki śnieg. W lewo czy w prawo? Ciekawe. W prawo. Jesteśmy na szlaku, na niebieskim szlaku. Tu widać właśnie oznaczenie. Taki mostek. Może jak wyjdziemy wyżej na te 1300 metrów, bo tyle właśnie mierzy Tarnica, może tam będzie jakiś lepszy widok. Nawigacyjnie dziś jestem w rękach Garmina. Odpaliłem tryb HUD, który liczy kilometry i zapisuje ślad na właśnie GPS-ie i później możemy wrócić tym samym śladem, nawet po ciemku i nawet w zamieci. A oprócz tego na smartfonie mapy CZ, które dają możliwość nawigacji nawet bez dostępu do internetu. Mam też ze sobą krzesiwo jak coś. No i gaz, policyjny gaz na właśnie... Na co? Na co ci ten gaz? Przecież nie będziesz niedźwiedzi zabijać. Ich jest tylko 100, a ty masz gaz na niedźwiedzie. Człowieku, opanuj się. Pierwszy kilometr zrobiliśmy. Karpaty. Jest tu dużo dzikich zwierząt, właśnie niedźwiedzie, wilki, rysie, tylko że nawet mieszkańcy rzadko je widują. Ciężko jest je zobaczyć, nawet jeśli ktoś chce. No, z tym, że mój problem polega na tym, że ja nie chcę. Nie chcę spotkać żadnych dzikich zwierząt, ale mam przeczucie, że jakieś spotkamy, bo tu nikogo nie ma. Mało ludzi, fest cicho, dlatego właśnie trzeba gadać. Prowadzić jakiś monolog i wydawać jakieś dźwięki, bo te wszystkie dzikie zwierzęta mają bardzo dobry słuch. I one jak tylko mnie usłyszą, to będą się trzymać z daleka. Przynajmniej tak pisało w internecie. No, one się nie lubią z ludźmi mijać. Górale naprzód. Tu się zaczyna już podejście pod górę. Zaczyna mi się robić gorąco. A to znaczy, że chcąc nie chcąc trzeba się pozbyć jednej warstwy odzieży, aby nie dopuścić do przegrzania organizmu. Zewnętrzna wodoszczelna warstwa. Fajnie jest. Super się czuję. Powiem wam, że ja byłby nawet dobrym alpinistą, ale do czasu, kiedy jest mi zimno. Bo jak jest mi zimno, to niczym waran
przestaję się ruszać, zaczynam być marudny i jest mi źle. Ale jak jest mi ciepło, to mogę się nawet rozebrać i wejść do wody. Oż się prawie wyrąbałem. Jest tu takie podejście teraz. Schody. Alpinistyczne schody. Ciul. O kurde. Gleba. Rzeczywiście byłbym dobrym alpinistą. Dobrze, że to jest taki szlak, na którym rodziny z dziećmi się wybierają, bo inaczej taka gleba mogłaby zakończyć moje życie. Ej, dobra, bo w jednej ręce kamera i później tak się to kończy, nie? Tu jest takie dość strome podejście po schodach. No i teraz tu właśnie podchodzimy. Już uwielbiam to miejsce. Zobaczcie tylko, ile tu jest tych wymyślnych buków. Jest ich tu mnóstwo. Bieszczady słyną z tego, że są tu właśnie buki, a buki są silnymi drzewami, wysokimi drzewami, na których można by nawet spać. Noc na drzewie. Gigantyczne buki. Ale by się tam fajnie spało na tym drzewie w portalu. Podkręciłem trochę tempo, bo robiłem co chwilę przystanki, żeby coś nagrać. Idziemy. Urocza wiata, deszczochron. Dostałem właśnie wiadomość. Witaj na Ukrainie. Zalogowałeś się do sieci operatora zagranicznego kraju nienależącego do pierwszej strefy Unii Europejskiej. Kurde, trzeba internet wyłączyć, bo tu jak naliczy mi internet z Ukrainy, to będzie przekichane. Tak naprawdę nie jesteśmy na Ukrainie, tylko jesteśmy blisko granicy z Ukrainą. I dlatego to tak właśnie te wiadomości od operatora tu przychodzą. Fajnie się idzie. W lato tu jest bardzo dużo ludzi. Z dziećmi ludzie tu wchodzą nawet. Piękne miejsce. Bardzo mi się podobają te strome zbocza, na których rosną te wysokie buki. Świetnie to wygląda. Coś czuję, że wrócimy w to miejsce jeszcze wiele razy. Słyszałem takie fajne powiedzenie, że w Bieszczady przyjeżdża się tylko raz, a później już się tylko tutaj wraca. Wrócimy. Witajcie w śnieżnej krainie, tu gdzie czas słodko płynie, tu wszyscy bawią się zdrowo. Dobry. Ludzie na szlaku, a ja idę i śpiewam. 5,5 km od czasu opuszczenia fury, godzina 20 minut na blacie. Witajcie w śnieżnej krainie.
Wydaje mi się, że jesteśmy nagrani. To jest takie miejsce, z którego normalnie jest piękny widok. Teraz też jest piękny, tylko inaczej. I teraz można zobaczyć, co by się ze mną stało, kiedy zatrzymałbym się i stał bez ruchu, to samo co z tym drzewem. Wtedy zamieniłbym się w takie coś. Tak więc w tym miejscu postoju robić nie będziemy. Ogólnie dobrze się idzie. Na razie były tylko 2 takie miejsca, krótkie odcinki, w których żałowałem, że nie mam raczków na butach. Skitury jak na razie też by się raczej nie przydały. Także normalnie wszystko zgodnie ze sztuką chyba jak na razie udaje się robić. Dobrze, że tu na tej grani jest taka ala barierka. Bo no dobra, no barierką tego chyba nie można nazwać, ale jest takie oznaczenie. Dzięki temu nawet w zamieci śnieżnej można się łatwo odnaleźć. Jesteśmy już bardzo blisko szczytu. Patrzcie, co się stało z tymi ala barierkami. One już przestają być widoczne pomału. O kurde, ale głęboki śnieg. Śnieg po kolana. Coraz bardziej niebezpiecznie się robi. Ja muszę uważać bardzo na taki głęboki śnieg, bo moje kolano kiedyś doznało poważnej kontuzji przez torowanie w głębokim śniegu. Zaczynam się poważnie zastanawiać, czy się nie obrócić na pięcie, bo jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej z tą pogodą, a my musimy jeszcze wrócić. I teraz będzie wiatr w twarz. Dotychczas wiatr był w plecy, a jak się obrócimy, to będzie w twarz. Nie chce mi się zawracać. Oczywiście, że wolałbym dokończyć trekking. Dobra, to pójdziemy jeszcze kawałek, bo widzę, że ten śnieg jest tu jakiś taki bardziej korzystny. Już się nie zapadam. Już się nie zapadam. Ślepota śnieżna. Tu taki słupek specjalny do badania głębokości śniegu. Dość ekstremalnie się robi. Zimno nie ma. Jestem cały czas w ruchu. Jestem wręcz delikatnie zgrzany. Także nie jest źle. Tu jest jakiś taki pyk. Tarnica. Tam trzeba iść. Obawiam się, że nie wejdziemy na szczyt. Od szczytu dzieli nas ostatnia prosta. Doszliśmy do końca tego niebieskiego szlaku i teraz jeszcze trzeba iść kawałek żółtym szlakiem, ale nie są zbyt dobre warunki, wiecie, bo przede mną nie widać żadnych śladów. Patrzcie, tam jest moja droga, to wygląda w ogóle jak nic, jak biała kartka. Zostawiam za sobą ślady, po których będę chciał wrócić, ale pada śnieg, więc te ślady za moment znikną. Dla dobra tego projektu i tego odcinka, który chciałbym zmontować osobiście, właśnie się obróciłem na pięcie i wracam jeszcze po tych śladach, które pewnie będą widoczne jeszcze przez 2 minuty tylko. No niestety nie wejdziemy na tarnicę. Może innym razem. Tak to wygląda na zegarach. 5,5 km zrobiliśmy z tymi wszystkimi przerwami. Godzina 50 minut od czasu wyjścia z samochodu. Zarządzam odwrót. Rozsądek mi podpowiada, żeby tak zrobić, bo góral ze mnie średni. No i on też teraz podejmuje decyzję o odwrocie. I o kurde. Wydaje mi się, że podzielicie moje zdanie. Zobaczcie, jak to wygląda.
ogóle to my źle idziemy, nie? Teraz bych źle poszł, nie? Tu trzeba iść na Wołosate. Kurde, już widzicie, zagadałem się do kamery i w ogóle źle skręciłem. Tam musimy iść. Tam jest Wołosate. Dobra, robię cięcie i trzeba się skupić na szlaku, bo tu za chwilę będzie dość ślisko. Nie chciałbym się znowu poślizgnąć. Cięcie. Dobre wieści. Właśnie schodzimy z grani. Ale mnie przed chwilą strach obleciał. Naprawdę, przez chwilę było fest niebezpiecznie. Już nawet nie nagrywałem. Ale byłem, no tak, na granicy paniki. Bo na serio taką ślepota śnieżną mi się tam zrobiła, że koniec. W pewnym momencie źle skręciłem i jak wchodziłem do góry, to miałem wiatr w plecy i w moją twarz wszystko było ok. Ale kiedy schodziłem na dół, to mi wiało w twarz i poczułem, jak mi nos zamarza. I normalnie wyciągałem co chwilę rękę z rękawiczki i trzymałem nos, bo nie chciałem, żeby mi odmarzł. Szybko marzna. Dopóki jest mi ciepło, jestem niezniszczalny. Ale jak zaczynam marznąć, to robi się ze mnie normalnie sierota wtedy, nie? Dobra, wróciliśmy na szlak taki bardziej właśnie leśny. No i złazimy. A zrobimy przerwa. Batonik pauza. Karma. Tak się nazywa ten batonik. I to nie jest reklama, tylko to jest przerwa. No właśnie ten batonik. Wracamy po swoim śladzie. Fajnie się idzie. Całkiem inna bajka niż tam na grani. O wiele przyjemniej i bezpieczniej się trekkinguje. No i tu widzieliście, jaka piękna pogoda była. Prawie zamarzłem. Prawie mnie pochłonęły Bieszczady. Prawie zginąłem w Bieszczadach. No nie, w górach nie ma żartów. To jest moment, chwila nieuwagi, zgubisz szlak i po tobie. No niebezpiecznie jest w górach, w ogóle samemu się tam wybierać. Moje doświadczenie jest bardzo małe w takich górskich trekkingach, dlatego nie wypuszczam się na jakieś grube hardkory. No także tak na lajcie, wiecie, tu taki tylko najwyższy szczyt w Bieszczadach, który całe rodziny razem z dziećmi odwiedzają. Ale latem, a w warunkach zimowych, no jak byłaby fajna pogoda, to też jest to możliwe. Mi nie udało się dowieść tej możliwości dzisiaj. Wołosate już tam widać. No i widać, jak ta sytuacja tu właśnie z tą widocznością wygląda. Czyli niżej coś tam widać, a na szczytach gór nic nie widać. Właśnie my próbowaliśmy wejść na górę w tej mgle. No to się nie udało. Było blisko, ale się nie udało. My już przy aucie. Czas trwania całego trekkingu 3 godziny 5 minut. Zrobiłem w tym czasie ponad 10 km. Ściągamy teraz te stuptuty antyśniegowe i idziemy tą pizzerię sprawdzić. Ciekawe, czy poradzimy całą zjeść, bo moje doświadczenie w jedzeniu pizzy jest dość małe. Szkoda, że nie możecie słyszeć tej muzyki, która leci z tego głośnika, bo odszumianie DJI pewnie nie pozwoli wam tego usłyszeć. Podkarpackie rytmy. Wiem, że jedzenie pizzy to jest rzadkość na moim kanale. Zimą, właśnie w okresie świąt i tak pod koniec grudnia, to zawsze tak bardziej luźno jest u mnie, jak chodzi o dietę i o wszystkie projekty. Jeśli kiedyś jest dobry czas na zjedzenie tej pizzy, to właśnie tu i teraz. No tu na zdjęciu możecie sobie zobaczyć, jak wygląda szczyt Tarnicy.
Tam jest taki krzyż wielki. No szkoda, że nie udało się tam dotrzeć. Dziękuję, do widzenia. Pizzeria w górach. Polecam. Bardzo dobre jedzonko, bardzo mi smakowało. Po tym 3-godzinnym spacerku. Teraz ładujemy się do białego samochodu. No i korzystając z ostatniej godziny światła, zanim będzie ciemno, mam nadzieję, że dojadziemy na hotel. No i widzimy się na hotelu. Cięcie. My już na apartamencie. Zachód nie był zbyt malowniczy. Robota przy komputerze do zrobienia. To już wszystko w tym odcinku. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro. Niedźwiedzie!